No hej, wróciliśmy na Zeeland, jest ładna pogoda, więc pozwiedzamy sobie drugie miasto. Zaczynamy od miejscowości Hulst. Dzisiaj pobawimy się w szukanie takich oto rycerzyków. W 6. odcinku szukaliśmy troli, a dzisiaj będziemy szukać pagadersów. Tu ma jakaś mucha i Nie sprzątają. gdybyście chcieli zawitać do Hulst, to jest to w pobliżu granicy z Łasland we Flandrii. A jeszcze taka podpowiedź, można ściągnąć sobie aplikację taką i tam jest mapka i można śmiało ich szukać. To idziemy dalej. Idziemy. Podotykali i sobie poszli, nawet mnie nie przedstawili. Jestem flamenko. Jak wam się spodoba, zostawcie like i suba. Monument przedstawia scenę z bajki. To epos o walce dobra ze złem, gdzie głównym bohaterem jest lis. Ten lis potępia próżność, chciwość i lenistwo oraz zazdrość innych zwierząt. Sam natomiast stosuje moc słowa zamiast wrodzonej przebiegłości. Widzę, że coś tam wiecie, ale pójdę z wami. Pomogę wam trochę. A co to za brama flamenko? Czy to Henseport? Tak, pilnuję go płetra. Nie zadzierajcie z nią, bo może was nie wpuścić do miasta. Przyjezdni nie wiedzą, że jest kobietą, ale potrafi być waleczny. Ponoć kiedyś pobierano opłaty za wjazd do Hulst. Tak, ale to było dawno, wiecie, jeszcze guldeny były. XVI i XVII wiek to oblężenie miasta przez Hiszpanów. Później doszły wpływy francuskie. W XVIII wieku zbudowano fortyfikację miasta na kształt gwiazdy dookoła. Kawar jest z grupy kopaczy, razem z Bargo. Ciągle ma niedomyte dłonie, codziennie szuka skarbów w ziemiach Hulst. Ponoć wały służyły jako obrona przed wrogimi wojskami. My jako pogadersi byliśmy zbyt mali, by walczyć. Kawar przechwycił od obcych wojsk technikę kopania wałów i teraz jest ich strażnikiem. Refugium było schronieniem dla mieszkańców w czasie wojen i niepokojów. Od 1852 roku budynek był częścią pierwszej rzymskokatolickiej szkoły z Justflanderen, założonej przez siostry franciszkanki. W 1987 roku budynek przeszedł w ręce deweloperów. Od 1994 roku mieści się tutaj szkoła muzyczna. Musicie mówić szeptem. Nikt nie wie, że ukrywa się tutaj Puello. Chodźmy stąd, on nie lubi zbyt długich spotkań z nieznajomymi. W sercu Hulst dominuje monumentalna bazylika zbudowana w stylu brabancko-gotyckim. W 2009 roku bazylika została wybrana najpiękniejszym kościołem w Holandii. Pierwszy raz ratusz został zniszczony w 1452 roku przez mieszkańców Chent. Odbudowano go 3 lata później. W późniejszym okresie był podpalany, służył też jako koszary. Kiedyś był tu też sąd. Corte lubi łazić po zakamarkach ratusza już od dawna. Sporo wie i sporo widział. No, my go nie możemy za bardzo zobaczyć. Jest weekend i ratusz jest zamknięty. Jak chcecie, to w środku bazyliki możecie napić się kawy. Można też zamówić sobie wycieczkę z przewodnikiem po bazylice. Latem zawsze odbywają się tutaj koncerty organowe. Sporo wiecie jak na przybyszów. Bahedeport to kolejna brama do miasta. Też ktoś jej pilnuje? Tak, Rico. Uważa się za najmądrzejszego całego naszego narodu. Ma jednak respekt przed naszym wodzem Barco. Jest przekonany, że kiedy Barco przejdzie na emeryturę, to on zostanie jego następcą. Pierwszy kamień pod bramą został położony 20 sierpnia 1704 roku przez burmistrza Petera Benjamina de Beaufort. Pan Beaufort był dobrze wykształconym człowiekiem, został burmistrzem Hulst i 3-krotnie żenił się z bogatymi kobietami. Także sam stał się bardzo bogaty. Nie tylko on na tym skorzystał. Jego pokojówka odziedziczyła 10 000 guldenów.
Stadmolen to okrągły ceglany z 1792 roku pokryty dębem młyn. Działał do 1930 roku. Potem młyn popadł w ruinę. W 1954 roku został zakupiony przez gminę i doprowadzony do odrestaurowania. Pilnuje go Molino, samotny młynarz. Z tego młyna miał dobry widok na okolice. Ostrzegał mieszkańców przed atakami wrogów. Kiedy Kelderman Sport został zburzony, pokażemy Wam ją za kilka chwil, potrzebna była budowa nowej bramy na północy. W 1932 roku brama została przedłużona o drugie przejście i tunel dla pieszych. Wał jest tu wyjątkowo wysoki, ponad 10 metrów. Ten zewnętrzny nie mógł zostać zalany ze względu na jego wysokie położenie. Takie zalewanie było wówczas jednym ze sposobów trzymania wrogów z daleka od miasta. Pilnuje go Silencio, stary żartowniś. Cześć bracie. Nie zna was, dlatego nic nie mówi. A to Torpe, najmłodszy z nas, zawsze gotowy do pomocy. To prawda, że wszyscy z niego się śmieją? Pechowy chłopak i trochę niezdara, ale wszyscy go lubią. Kelderman Sport był zachodnią bramą miejską. Znajduje się w murze miejskim o długości 3,5 km i był zarówno bramą lądową, jak i wodną. Podczas najazdu mieszkańców Gandawy w 1491 roku zniszczeniu uległa otwarta wówczas warownia bramna. A ten gdzie tam lezie? W czasie wojny 80-letniej z Hiszpanami podobnie stała się ruiną. Jej architektem był Keldermans z Mechelen we Flandrii. Pochodził ze słynnej rodziny architektów, którzy cieszyli się ogromną popularnością. Chodź tu, poznaj Curioso. Curioso uwielbia obserwować ludzi. Jak tylko w mieście wydarzy się coś nowego, wie o tym pierwszy. A to pomnik zwycięzcy oraz pokonanego. Pokonany stoi na dole i wręcza miecz zwycięzcy. Tam w oddali to Barco. Mówiłem wam już o nim. Jak zwykle jest brudny. Ciągle kopie i kopie. Jest dumny ze swych znalezisk. To miejsce w średniowieczu tętniło życiem. Hulst było ważnym portem. Przybywały statki nawet ze Skandynawii. Dlatego miasto stanowiło idealny cel, by je ciągle podbijać. Hola amigo, znów byłeś na piwie z kawarem? Wybaczcie, ale Picaros zawsze tak sika, jak za dużo piwa wypije. Czy piliście już piwo Pachader? Nie. To musicie szybko spróbować. Transport publiczny w Hulst zapewniają Connection i flamandzkie Tele. Firmy te zapewniają połączenia m.in. do Terneuzen, Hus, Vlissingen, Bredy w Holandii czy Sint-Niklaas, Lokeren i Dontwerpie w Belgii. Jesteśmy w tej części Zeeland, która lądem nie sąsiaduje z Holandią, a jedynie z Belgią. Stąd bardziej jest tutaj obecny dialekt flamandzki zamiast holenderskiego.
Biblio często zmienia lokum. Już 3 razy przenosili bibliotekę w mieście i biedak zawsze też musiał się przeprowadzać. Jeśli chcecie zobaczyć Piedrę, musicie iść do Muzeum Miasta. Piedra stoi w oknie na parapecie recepcji, twarzą w stronę ulicy. W muzeum możecie ponadto zakupić małe wersje Pagadersów i postawić sobie na półce. Ponadto są tam też inne pamiątki z miasta. Hermana jest siostrą zakonną. Kiedyś, kiedy jej pensjonat był otwarty, opiekowała się chorymi i starszymi. W 1604 roku tzw. Czarne Siostry Zakonu Świętego Augustyna były odpowiedzialne za ten pensjonat, który stał się miejscem dla wszystkich i rozrósł się do ogromnego kompleksu z klasztorem, kaplicą, szpitalem z apteką, szkołą i łaźnią. Była też piekarnia, rzeźnia i browar. Czas coś zjeść, tym razem coś na szybko. Hamburger z cebulką, do wyboru ketchup i majonez. Korzystamy z ulicznych kramów przygotowanych w ten dzień celowo pod maraton. W corocznym maratonie uczestnicy biegną z Terneuzen do Hulst. Z Hulst do Terneuzen biegi odbywają się w lata parzyste. I powoli dobiega końca nasza wycieczka po Hulst. Stop! To nie koniec, musicie jeszcze jechać do lasu. Do lasu? Tak, ale ja z wami już nie jadę, muszę zostać w mieście. Hola amigos. No i jesteśmy w lesie. Dokładnie na granicy holendersko-belgijskiej. Chyba znaleźliśmy kolejnego żołnierzyka. Obszar zlewisk Sint-Jansteen to duży rezerwat przyrody w pobliżu miast Heikan, Sint-Jansteen, Kapelle-Bruch, Hulst. Jest to jeden z niewielu obszarów leśnych w okolicy. Znajdują się tutaj oczywiście szlaki turystyczne. Jesteśmy w miejscu nazywanym Ziemią Niczyją. No i co? Chyba wandalizm robi swoje. Hola, senor. Wat doe jij hier? Ja, wat? Ik? Hij dat tegen mij? Si. Si, senor. Ben jij de man met het geld? Podczas gdy jej siostra Piedra strzeże miasta w Hulst, Mira jest w lesie i często obserwuje zwierzę. Kiedy widzi swoich flamandzkich przyjaciół idących z daleka, macha, aby widzieli, że na nich czeka. Zachowuje się głośno, by nie straszyć zwierząt. Jest jeszcze jeden Pagadar. Ten jest już bez hełmu. Lubi imprezować i niestety także się przemieszczać.
W 2022 roku można go było znaleźć pod drzewem przy bazylice w Hulst. W 2023 uczestniczył w karnawale Ossekopen w Ossenice. Może komuś z Was uda się kiedyś spotkać z Celebro. Wpadajcie do nas na Facebooka, Instagrama, nie zapomnijcie o lajkach i subach. Do następnego. Łukasz? Janek. I flamenco. Hola amigos.